Część 3. Nastaje nowy dzień. Odpoczęliście dosyć dobrze, muszę przyznać. Tam kto chrapał? Pewnie Ruwen. Ruwen nie chrapał, bo się nauczył nie chrapać, bo na statkach by go za to wyrzucili za burtę. Nie, akurat Ruwen chrapał, bo teraz nie był na statku, więc mógł sobie pozwolić. Dobrze, Ruwen chrapał. Ze względu jeszcze i na komfort otoczenia, Ruwen oraz Nel możecie sobie dodać +1 morali. Zaczyna się robić głośniej właśnie o świcie, więc wiele tam osób wstaje, przez co budzicie się w tym samym czasie wszyscy. Muszę przyznać, przyjemnie jest wreszcie odespać się w takim łóżku. Nel wstaje, przecierając oczy. Ruwen podnosi się, przeciągając. To prawda, Lloydzie. Było naprawdę miło, jak porównując to do niektórych naszych nocy. I chciałbym sprawdzić swoją torbę. Czy wszystko w niej jest? Sprawdzasz torbę i okazuje się, że wszystko z nią w porządku. Kamień z serca. Tu zakładam na siebie swój ekwipunek. Tak, ja. Haru też wstaje, patrzy na swój oręż, patrzy do torby i też się ubiera. Nel również zakłada swój rynsztunek dosyć pospiesznie i jak się już tylko ubierze, weźmie swoje rzeczy, to wyjdzie z oberży. Ale czeka przy niej na towarzyszy. Ja też się ubiorę i wyjdę. Do Nel razem z nią czekać. Ja chciałbym po drodze z mojej sakwy ziół trochę sobie ugnieść i po prostu włożyć do ust i jakby gryźć, ciamkać, rzuć i też wychodzę na zewnątrz. Ja podążam, dalej się wyciągając trochę, rozprostowując kości. I wychodzę też na dwór. No, to Skoro świt, to kto idzie za mną? Tylko Lloyd idzie. Gdzieś indziej. Tak, z tego co mówił. Uważaj na siebie, Lloydzie. Bylebyś nam tu wrócił w jednym kawałku. Nie wpadnij w kłopoty. myślałem, że to ja wam będę to mówił. Idziecie do strasznego potwora jakiegoś. Myślę, że poradzimy sobie. Może lepiej nie wspominaj o swoich wierzeniach. Domyśliłem się. Ale zobaczymy jeszcze. Powodzenia. I Nel wyciąga do ciebie rękę. Przyjmuję. Wam też. Widzimy się dzisiaj. Też bądźcie w jednym kawałku. Oby jak najszybciej, Lloydzie. Jako Sasek uważa. Jakby zobaczył tych zbirów i zbliży się do Shodoya. Shodoy obroni. Jasne. Będę pamiętał. No dobrze, zatem chodźmy. I Nel dosyć pospiesznym krokiem prowadzi was pod dom jej nauczycielki. Lars już jest cały wyposażony z plecakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Czy jesteście Dobry. Gotowi. Świetnie. Potakuje. Ma zmierzchwione włosy. Lekko je przeczesuje, ale nadal jest dosyć niedbały, jeżeli chodzi o swój wygląd. Zarost z każdym dniem rośnie. No to chodźmy. Jeszcze tylko po drodze chciałbym zobaczyć, czy z Shodoyem wszystko okej. To jest w przeciwnym kierunku. A, dobra. No to już. Idziecie do północno-wschodniej bramy. No, są dwie. Ta wybiega bardziej w stronę rzeki. Tą rzekę, którą przekraczaliście i jak jechaliście tutaj z Eridan's Crossing.
Jak jesteśmy przy rzece, bo my idziemy wzdłuż niej, tak jak... Tak? Czy... Nie. Powiedziałem, że w stronę mniej Okej. więcej tej. Dobrze, Nie jesteście przy żadnej rzece, jesteście otoczeni tylko i wyłącznie lasem. to źle zrozumiałem, przepraszam. Okej. To gdzie zmierzamy dokładniej? Gdybym był pewien, to bym wam powiedział. Na razie musimy się rozglądać. Możecie popatrzeć na drzewach. Szukamy czegoś, co wygląda jak zdecydowanie za dużo liści na jednej gałęzi. No dobrze. Ukharu poszuka. Mówiłeś, że nie mamy się zbliżać na więcej niż 10 metrów. Mamy coś jeszcze przestrzegać? Nie zbliżać się. To mało zasad jak na potwora, ale dobrze. Nie potrafi zrobić niczego na odległość. Jest dosyć szybki. I lata. Jest... jak to powiedzieć? Jest to żywy organizm, prawda? Byłoby go... Jakby Tak. jest ciepły. Nie jestem pewien. Rozumiem. Pytam, ponieważ znam jedno zaklęcie, które pozwala mi widzieć żywe, ciepłe organizmy. Faktycznie może się przydać. Mogę się zatem rozejrzeć w ten sposób. No dobra, to użyj tego zaklęcia, a od waszej dwójki, w sensie Ukharu Ruven, poproszę rzut na percepcję i rzut na percepcję dla Nel również, tylko że z przewagą. Na bazie wzroku? Zgadza się. Dziesięć. 15. 4. Żadna z was nie dostrzega niczego. Lars rozgląda się, patrzy na jedno drzewo. Wciąga nosem powietrze. Jest gdzieś blisko. Odsuńcie się ode mnie. Robię, co mówi. Podążam za jego radą. Tak, też. Łapie garść kamieni leżących na ziemi. Macie cokolwiek na dystans? Mam łuk. Ukharu ma włócznie. Może rzucić. Mogę rzucić swoim toporem. Który z was potrafi lepiej władać łukiem? Nel. Po co Nel? Ukharu może spróbować. Ukharu. Trzymaj. Podaję ci swój łuk. Taki mały łuk? Taki normalny? Nie, długi. Dobra. Znaczy nie taki bardzo długi, tylko taki gdzieś 1,5 metra długości. Okej. Taki średni dla mnie. Tak, I strzały też dostaję? zgadza się. Dostajesz kołczan, on pozostaje tylko ze sztyletami, paroma miksturkami i mieczem. Możecie mi pomóc po prostu z dystansu. Tak będzie dla was bezpiecznie. Żeby nie wiadomo co się stało, gdybym został sparaliżowany lub jakkolwiek bym padł, uciekajcie po prostu. Nie jestem pewien, jak dorosły on jest. Młodsze osobniki potrafią być trochę słabsze, ale tak z każdym potworem jest. Im starszy, tym często silniejszy. Ukharu nie jest wielbicielem tego planu, żeby kogoś zostawiać. Ja również nie jestem Ukharu. Macie jeszcze przed sobą wiele rzeczy, a to jest moja praca. Nie prosicie sternika, żeby puścił ster w momencie, kiedy dzieje się coś niedobrego. Jak łowca chce. Wiem, co robię.
Dobrze. Ustawcie się tutaj za tymi drzewami. O, się. To ja chowam też się za drzewem, tylko chciałbym się schować w niedużej odległości od Neli Ukharu. Mhm. A ja się po prostu gdzieś przykucam, bo i tak się nie schowam za drzewem. Pewnie. Niech Nel powie Ukharu, kiedy Ukharu ma strzelać. Bo Ukharu nie jest pewien, czy Ukharu wie kiedy. Przygotuj sobie strzałę. I mówiąc to, Nel sobie również przygotowuje. Jak coś Ukharu, obrażenia z tego łuku to jest D10 plus 2. Okej. Oczywiście dochodzi do tego zręczność, jeżeli masz jakikolwiek modyfikator. Aha, to jeszcze plus 2. Tak, To plus 4 w moim wypadku. dobrze. On wyciąga swój miecz, staje na polanie, na której jest troszeczkę więcej miejsca, trzyma kamyki, zakłada skórzane rękawice, wyciąga miecz, rzuca nad sobą w liście. Nic się nie dzieje, kamyki z powrotem spadają. Intensywnie nasłuchuje, zamyka oczy. I przejdziemy sobie do Lloyda. Lloyd, co tam robisz w mieście? Szukam pracowni. Tak. Tego krasnoluda. Tak, dokładnie. A jak krasnolud się nazywał? Nazywał się Borgason. Bargson. Borgason. Borgason, sorry. Dobrze. Czyli idziesz do tamtej pracowni. Mhm. Dobrze, widzisz paru robotników, różnych jegomościów. Widzę kogoś, kto wygląda jakby był szefem tego miejsca? Na obecny moment nie. Warsztat jest dosyć duży. Podchodzę do najbliższego pracownika. Co? Dzień dobry. Dobry, co? Chciałem się spytać, czy ktoś potrzebuje tutaj leczenia? Niektórzy to są chodzy na głowę, to tak. Co to kurwa za pytanie jest, czy ktoś potrzebuje leczenia? Szukam pewnego krasnoluda. Borgansona. Borgansona? Nie, my Borgasona mamy. Dokładnie jego. Szefa. O. Drewnianego człowieka. No, to on tam na górze jest, ale teraz to tylko Kamil jest. Jako szefa. A, czyli nie mógłbym porozmawiać właśnie z... No to z Kamilem. Kamil teraz się tym wszystkim zajmuje. Dziękuję ci, dobry człowieku. I idę na górę poszukać tego Kamila. W twoim otoczeniu jest wiele rzeczy, które można znaleźć w warsztatach podczas tworzenia mebli. Mhm. I tego jest naprawdę ogromna ilość. Różne kołki, różne stelaże. Jak wspominałem, regały, futerały i inne. Lloyd przygląda się temu bardzo z dużym zainteresowaniem. Raczej użytkowe, niżeli jakoś wybitnie artystyczne. Wchodzisz i widzisz kogoś, kogo widziałeś wczoraj. Kogo? Widzisz tego drugiego gościa, jak graliście w rzutki. Tego takiego niższego. Napięcie. O, dzień dobry. Miło widzieć znowu. A, dzień dobry. Co trzeba? Szukam Borgasona. Nie ma go. Wyjechał, pewnie będzie po południu. To problematyczne. No co trzeba? Jakieś meble na zamówienie? Nie, słyszałem, że miał wypadek. Wypadek miał.
nic mi o tym nie wiadomo, jak dzisiaj wyjeżdżał, był zdrowy. Taką plotkę słyszałem. Nawet już nie pamiętam od kogo. No dobrze, czyli będzie tutaj dzisiaj prawdopodobnie? Mhm, tak, po południu. Po południu, no dobrze, no to przyjdę wtedy. Dobra, czy mógłbym spróbować ocenić, czy on kłamie? Rzuć proszę na wiedzę. Na wiedzę. Dobrze. No, nic sobie nie wynik. przypominasz, ale masz taki mętlik w głowie, bo coś się do końca nie zgadza z tym, że jak pewne rzeczy pamiętasz. No ale szefem nic nie jest. A mógłbym spróbować ocenić, czy on kłamie, czy coś ukrywa? Absolutnie nic nie ukrywa. Okej. No cóż, to jakaś musi być wielkie nieporozumienie w takim razie. Nie będę przeszkadzał dalej w pracy i życzę powodzenia. Też w rzutkach też. Ach. No cóż, może będziemy masowo produkować niedługo tarcze i rozsyłać, a może gdzieś się przyjmie. To koniecznie będę chciał wiedzieć o tym, może bym mógł pomóc wtedy ze sprzedażą. O. No to naprawdę z Borgarsonem musisz rozmawiać. Uważam, że to będzie świetny biznes. No ale już nie przeszkadzam. Wychodzę, taki skołowany. Cały czas tak z tyłu głowy mam to, że coś mi tutaj bardzo nie pasuje. Postanowiłem się na razie zająć czymś innym i poszukać Kitola. Tego, który ma ten najlepsze meble w mieście. Żeby przekazać pozdrowienia od Terego. Kogo szukasz jeszcze raz? Szukam osoby, która robi najlepsze meble w mieście Mhm. i którego mieliśmy pozdrowić. Jak się ta osoba nazywała? Kital. Kital? Rzuć proszę na intuicję. Kital? 15. Okej. Jesteś przed największym domem rzemieślniczym tutaj. I rozglądając się i analizując rzeczy dookoła siebie, zaczynasz rozumieć, że to był Kirtor, a nie Kital. I widzisz nad sobą też drewniano wyżłobioną, można powiedzieć, informację z napisem Zakład Kirtora Borgasona. Lloyd z niesamowitą prędkością uderza się otwartą ręką w czoło, skutkując głośnym plaśnięciem. Zastanawia się przez chwilę nad swoimi decyzjami w życiu. I wraca do środka. Na górę wchodzi. Kojarzy pan takiego krasnoluda Terego? Nie. Tutaj przed miastem go spotkaliśmy. Mam od niego prośbę żeby się po prostu spotkać z Kirtolem. Żeby się spotkać, Mhm. ale mówiłem już. Pana Kirtora Borgarsona nie ma. No i właśnie wróciłem, żeby zapytać, czy gdybym chciał się z nim szybciej spotkać, to czy jest jakakolwiek opcja niż czekanie do południa? No nie, bo wyjechał z tego miasta. Gdzie wyjechał? Jeśli już się można spytać, nie chcę być natrętny. No nie mogę powiedzieć akurat. Aha, rozumiem. Drapie się po głowie. Cały czas mając z tyłu głowy coś, że coś mi umyka. To wrócę po południu. Dobrze.
Przepraszam znowu za kłopot. Dobrze, moi drodzy, do wydarzeń w lesie powracając. Lars ustawił się. Dziwnie to wygląda, jak taka osoba po prostu bierze kamienie i rzuca w kolejne liście. Ale w końcu zauważacie, że liście, w które uderzył, zaczęły się poruszać. Nie poruszały się wszystkie w różne strony, tak jak to liście mają. Poruszyły się jak taka duża bryła, po prostu złączona rzecz. Cokolwiek to było, teraz ewidentnie straciło swój kamuflaż. Istota, którą widzicie, jest bardzo owadzia. Istota ta faktycznie jest prawie wielkości bardzo długiej gałęzi. Ma co najmniej z 2,5 metra. Jest cała zielona. Ma długie odnóża, zakończone wszystkie hakami, takimi kolcami. Opisuje tak naprawdę ogromną modliszkę. Więc możecie sobie wyobrazić tutaj. Ona jest troszeczkę bardziej szarawa, no i ma takie troszeczkę znaki ciemnawe na swoich skrzydłach. Lars przyjmuje pewną pozycję, po czym rzuca czymś w nią. Zauważyliście, że po tym jak wyrzucił, jej całe ciało zrobiło się takie troszeczkę lekko oleiste. Istota ta zeskakuje, zmierza w stronę Larsa, po czym zaczyna wymachiwać swoimi odnóżami pełnymi kolców. Lars, przygotowany z mieczem, oczekuje na nią. Jeżeli jesteście w stanie oddać jakieś strzały, możecie pomóc. Ukharu teraz. I No to wypuszczam strzałę. Dobrze. strzała trafiła. Trafiła, ledwo. Ledwo. Widać, że istota, w którą strzelacie, ewidentnie ma twardszy pancerzyk niż wszystko, z czym do tej pory walczyliście. Ale jednak w jakimś tam stopniu te strzały penetrują ten pancerzyk, pozbawiając ją troszeczkę swojej ciemnozielonej krwi. Lars po chwili, jak można zauważyć, wyjmuje coś w rodzaju krzesiwa i puszcza na nią iskry, sprawiając, że Firlot staje cały w płomieniach. Zaczyna skwierczeć, zaczyna się troszeczkę kurczyć, a on sam odskakuje w bok, ale nie w waszą stronę, tylko w lewo bardziej. Nie chce jej zbliżyć do was. Możecie teraz coś zrobić, jeżeli chcecie. No to chyba kolejne strzały, nie? Ja z Ukharu wypuszczam kolejne strzały. Ja chciałbym kucnąć bardziej przed Ukharu, żeby być zawsze w pogotowiu, jeśli miałaby rzucić się na niego. On jest większy, więc jest łatwiejszy do zauważenia. 1. 1. Mhm. No, nie wystrzeliłeś. Za mało doświadczenia z tym. Och, i tutaj Nel również 1. Tak, nas sparaliżował. Tak. Istota jest przerażająca w końcu. Ma z tyłu 2 odnóża, z przodu ma też parę. Ma długi, nazwalibyśmy to ogonem, ale to są złożone skrzydła. Jej żuwaczka gębowa strzela w powietrzu, próbuje się troszeczkę ugasić, ogień też na niej się kończy. Przybrała teraz troszeczkę bardziej brązowawą barwę. W końcu Lars używa miecza, by ją zaatakować. Celuje ewidentnie w szyję tej istoty. Nacina ją trochę. Nie na tyle,
żeby uciąć jej głowę chociażby, ale definitywnie uszkadza w jakimś stopniu jej pancerzyk. Ukharu, Ruven, Nel. Ruven, schyl się, Ukharu nie może strzelić. Już No i jeszcze raz naciągam tą strzałę. Ja również. kucam jeszcze niżej i przybieram pozycję obronną, a dokładniej formację żółwia. Ja mam pytanie, czy to ma tak duże oczy jak modliszka, czy nie? Tak, jak najbardziej. Duże, okrągłe, zielone oczy. Dobra, to ja bym chciał właśnie celować albo szyja, oko, gdzieś tam te okolice, nie? Mhm. Dobra. Ja widząc, że Lars skupia się bardziej na szyi, również próbuje trafić ją w szyję. 11. Ponownie 7. Dobrze, no to tutaj już znacznie lepiej. Pomagacie. Na szczęście nie trafiacie w samego Larsa, co jest dobre. Te strzały utkwiły w szyi tego Firlota. Lars wykorzystuje zdecydowanie okazję. Modliszka próbuje go chwycić. Widzicie, jak w nagłym momencie te dwa odnóża próbują go chwycić, a on podskakuje na tyle, żeby móc uniknąć ich. Uderza ponowny raz w szyję modliszki, sprawiając, że ciemnozielona krew zaczyna ociekać po całych pancerzykach tej istoty. Znowu wasza akcja. No to dalej, kolejna strzała na ten i znowu to samo, no. Bo ty zrozumiesz, że jest 10 metrów od nas ta cała akcja, nie? No, mieliśmy się nie zbliżać, więc... Nel dorównuje kroku Ukharu, również napinając kolejną strzałę. Tak. Ja chciałbym sprawdzić, czy pode mną jest mech akurat. Jest. Chciałbym wyrwać trochę mchu i owinąć nim siekierę na wszelki wypadek, żeby... Po prostu chciałbym na razie owinąć siekierę mchem. Dobrze. 12. 6. Okej, kolejne strzały przebijają kolejne strzały. I to jest coś dobrego, bo widać, że Lars zauważa wasze starania i wasze akcje, więc czuje się troszeczkę bardziej komfortowo. Tym razem jego ostrze wędruje centralnie w oko modliszki, ucinając spory kawałek. Kawałek odpada i wpada w mech rosnący wszędzie tutaj. Po czym widzicie, jak jego ręce zaczynają się miażdżyć ogniem. Kogo ręce? Larsa wbija swój miecz w ziemię i odskakuje kolejne 2 metry. Po czym modliszka próbuje go chwycić i udaje się jej. Widzicie, jak Lars jest uniesiony w powietrzu przez modliszkę, ściskany. Kolce zaczynają wbijać mu się w boki. Ona przygotowuje swoje otwory gębowe na niego. No to strzelamy dalej, no! Ja chciałbym swoim krzesiwem podpalić mech, który mam na swoim toporze i rzucić po prostu w modliszkę i zacząć wydzielać się w niebo głosy: Ty, brzydalu! I użyć prowokacji. No dobrze. Rzuć proszę na charyzma. Dobrze. To by ci ten rzut nie wszedł. 19. Bardzo dobrze. Modliszka automatycznie kieruje kompletnie swoją uwagę w waszą stronę i zaczyna się zbliżać do was. Zbliża się znacznie szybciej niż wam się wydawało. Dystans, który pokonuje, jest duży. Czy Puściła ona Larsa. puściła Larsa? Tak. Ja chcę po prostu zacząć spierdalać do miasta jak najszybciej. Nie! Nie chcę. Nie mogę ci tego zrobić jako twojej akcji teraz. Aha, Nie dobra, masz czasu okej, na zareagowanie tego. Dobra. okej. Chciałabym trochę od niej odskoczyć, na tyle, żeby nie była w stanie mnie dosięgnąć i rzucić w nią fajerwerki.
A ja wystrzelę ostatnią strzałę jeszcze i... No. Jak na razie. 15. Bardzo ładnie, natomiast chcę wiedzieć jeszcze... 14. 14? W dziesiątkę wrzuciłem. Wow. Ile, Nel, się odsuwasz? Na tyle, żeby nie mogła mnie złapać. Masz maksymalnie 6 metrów do tyłu. No to 6 metrów. To Dobrze. ja też jeszcze jak strzelę chciałbym się odsunąć. Ile? No mogę chyba maksymalnie 5, nie? Bo połowę swojej... Tak, Prędkości. wartości No to prędkości, 5. zgadza się. Ja chciałbym się spytać, co się stało z moją podpaloną siekierą? Czy ona trafiła, czy nie? Rzucałeś już na obrażenia? Nie, jeszcze nie. Nie. Jeszcze obrażenia, tylko że ten mech nie nadaje się jako funkcja podpalenia, bo Podpałki. jest go jakby... On nie owiniesz mchem. Mech nie jest jakimiś płonączami czy czymś takim. Ciężko będzie tutaj wliczyć jakiekolwiek obrażenia od ognia. No dobra, czyli po prostu od siekiery. Mhm. 10. O. Widać, jak tutaj zaczyna się wszystko wylewać. Widzicie jakieś takie żyły tętniące, fioletowe. Dużo wypada i widać kawałki ubrania jakiegoś bardzo małego rozmiaru. Lars zorientował się, co Ruven zrobił. Krzyknął za tym "Nie!" A modliszka podleciała centralnie do Ruvena. Nagle, Ruvenie, widzisz, jak te skrzydła się otwierają, ogromne nad tobą, 2 razy większe od samej modliszki. Widzisz, jak jej po prostu odnóża z kolcami zatapiają się w twoim ciele. Tak boleśnie, jak nic w twoim życiu. Otrzymujesz 20 punktów obrażeń. To był zły pomysł. Ruben! I po prostu napierdalam z tymi strzałami dalej. Ja również ponownie się od niej odsunę i również wystrzelę strzałę. 1. Crit! 10. Masz duże szczęście, Nel. Jak chcesz ją wykończyć? Napinam cięciwe. Domyślam się, że modliszka jeszcze płonie od moich fajerwerek. Wystrzeliwuję strzałę, która trafia ją prosto w głowę, przeszywając ją. I widzicie, jak ta 2,5-metrowa bestia, jak ona staje na swoich tylnych nóżkach, to ona już ma spokojnie 320 cm, bym powiedział. Pada po prostu, składa się, zaczynają tam jakieś drgawki kompletnie się u niej dziać, wyciekać różne rzeczy, wypadać z jej gęby. Makabryczne i ohydne. Ja idę od razu, biegnę do Ruvena. Rzucam ten łuk gdzieś tam i biegnę do Ruvena. Lars, który z boków jeszcze swoich wyjmuje jakieś kolce, podchodzi w waszą stronę, dosyć obolały. Podchodzę również, sprawdzam co i z Ruvenem, i z Larsem. Lars jest wkurwiony. Podchodzi do Ruvena i po prostu automatycznie z pięści uderza cię w twarz. Na pewno nie zrobił tego z całej siły, czego nie rozumiesz w tym, że mieliście go nie zachęcać, żeby się do was zbliżył. Tak, też jeszcze się, że żyjesz. Niech Ruven nie oddycha. Ukaru sądzi, okej, może głupie, ale dobrze się skończyło. Nie należy roztrzęsiwać tego. Lars mógł nie żyć. Ruven też. Oboje żyją. Nikt nie umiera na mojej warcie. To był cel, żeby mnie podniosła. Mogłeś powiedzieć wcześniej. Wcześniej. Co miałem mówić wcześniej? Cały plan
Miałem ze sobą flakonik, który by rozwalił jej wnętrzności od środka, tylko musiała otworzyć swoją gębę. Drużyna pytała, co mamy robić. Powiedział tylko nie zbliżać się. Nie mówił o planie. Lars chyba raczej nie działa często w drużynie, prawda? Chłopcy rzadko działają w drużynie. Najważniejsze, że skończyło się 2 takie ciosy i nie byłoby po tobie. Ale zadała tylko 1. Masz na napisie. Podaję czerwoną buteleczkę z malinowym kolorem napoju. Wypijam za jego radą. Smakuje jak jagody. Rzuć sobie proszę 2d20. 30. Okej. Natychmiastowo widzicie, jak wszystkie rany Ruvena się leczą. Jakby ich nie było. Musicie się naprawdę jeszcze wiele nauczyć. Soczek na pocieszenie. Dziękuję. Haru sądzi, że to prawda, ale łowca musi się nauczyć pracować w drużynie. Haru poleca. Karu, uwierz mi, tak jest lepiej. Haru też tak przez wiele lat sądził. Moja praca polega na tym, że muszę tropić pewne gatunki, pewne istoty, które zagrażają życiu wielu mieszkańcom. Muszę to robić samotnie. Muszę znać zwyczaje tych istot. Muszę wiedzieć, skąd pochodzą, gdzie mają leże, jakie są. To nie jest na polowaniu, nie bierzesz ze sobą armii. Tylko jesteś sam. To może chociaż pies, zwierzę, towarzysz. Zawsze przynajmniej ma się do kogo gębę otworzyć. Ale to tak na marginesie. Każdy towarzysz niesie ze sobą to, że może się potknąć, może nadepnąć niewłaściwą gałąź, może wpaść w idła. Nie znasz naszej kultury. Każdy łowca pracuje sam. Nel nie. Jest wyjątkiem. Przez długi czas nie byłam. W każdym bądź razie i otrzepuję się, próbuję wstać. Czy ja się czuję dobrze, czy nadal czuję te wbicia we mnie już? Masz taką trochę, ja bym to nazwał traumę. Przed chwilą miałeś bardzo poharatane ciało. Miałeś w bokach swoich rany na głębokość 5 centymetrów i ze średnicą 3 co najmniej. A teraz tam nic nie ma. Jest taki szok lekki, bym powiedział. Dotykam się trochę po tym swoim ciele, po tym brzuchu, onieśmielony tą magiczną miksturą z tego, co domniema sobie Ruven. Lars poszedł do tej gigantycznej modliszki, wyjął nóż, uciął jej głowę. Jak Ruven się nie przyjmuje, łuk Haru za szyję. Potrafi. Widzę właśnie. Chętnie skorzystam. Idę po ten łuk Larsa. Ja chciałbym podejść do tej modliszki, sprawdzić, czy ta moja siekiera gdzieś tam jest. Rozumiem, że jak nie ma głowy, no to raczej mi nic nie zrobi. No to chcę ją wyjąć już i otrzeć o ziemię. Nagle modliczka tak drży jeszcze, tam Podskakuje jak najszybciej. porusza troszeczkę w okolicy swoimi tymi odnóżami. To jeszcze żyje i tak trochę w pozycji nadal bojowej. Nie, to są spazmy pośmiertne. Będzie tak robić, może tak robić nawet parę godzin. Może łuk Haru wziąłby pamiątkę. Daję Larsowi jego łuk. I strzał oczywiście. Możecie sobie coś wziąć. Jak duże ma te jakby ostrza? Chodzi ci o same kolce, czy o całe odnóża? Znaczy no jakby sam, no bo modliszki mają jakby tutaj taki kolec, nie wiem jak to nazwać. tak. To właśnie ten sam kolec, jaką on ma długość? Powiedziałbym, że on jest długi gdzieś z 20 centymetrów. Biorę. Odcinam moim mieczem. Ty się nie da.
Nie da się. Musiałbyś czymś wyłamać mocem. Może ostatecznie rękami z naprawdę dużym użyciem siły. Ruwen, pomożesz Ukaru odciąć, Ukaru będzie ciągnął, a ty przetniesz. Jak ktoś ją przytrzyma, tak. Pazmy pośmiertne, jak to powiedział nasz drogi kolega. Nie zbliżaj się. Jak Ukaru ma wziąć pamiątkę? Weźmiesz za parę godzin. Wątpię, żeby ktoś ją stąd sprzątnął na razie. Na razie się nie zbliżajcie. Powiedziałem, że może mieć spazmy pośmiertne. Wrócimy, Ukaru. Takie mikstury tanie nie są. No dobrze, Ukaru wróci tu później. Będzie miał nasz sztylet. Byleby jej wilki nie zjadły. Lars otrzepuje się. A jeszcze te mikstury wszystkie, każde mają jakieś zatrucie, więc... Hmm? Zatrucie? To do... Ruwen teraz umrze? Ukaru. Nawet tak nie mów. Będzie miał takie zatrucie, jak Ukaru miał po zjedzeniu w tej restauracji. Patrzmy. Gorsze. To już wolę śmierć chyba. Lars nie wie, jakie Ukaru miał zatrucie. Nie, Ukaru nie wierzy, że może być gorsze. Jeżeli się przesadzi z tym napojem, który Ruwen wypił, umrze od razu. Jego serce kompletnie się zatrzyma. Jego wszystkie funkcje życiowe po prostu się wyłączą. Co to znaczy przesadził? Dotykam się w pierś. Czy czuję, że moje serce bije? Trochę szybciej, ale Jeszcze bije. do każdej mikstury jest użyta pewna ilość magii. Rozumiem, że po jednej raczej nie zginę. Nie. To dobrze. Ale używasz ich często, czyli domyślam się, że musisz odczekać pewien czas. To prawda. Tak jak niektóre rośliny, które w małych ilościach leczą, a w dużych zabijają. No tak. Możemy wracać. Moja robota tutaj jest skończona. Dziękujemy, że nas zabrałeś. Mam nadzieję, że nie zepsuliśmy ci roboty. Musicie się dużo jeszcze nauczyć. Dla mnie jakby to pewnie powiedzieli po orkisku. Dla mnie wy jesteście oseskami. Ale jak na pierwszy raz chyba nieźle. I po raz pierwszy macie takie wrażenie, że lekko się uśmiechnął. Dobrze. Wracacie po drodze, łapiecie Lloyda czekającego cały czas przed warsztatem. Ja będę szedł na razie do domku. Karlin. Domyślam się, że są na to małe szanse, ale gdybyś czegoś potrzebował, będę się kręcić prawdopodobnie koło oberży. Ukaru myślał, że zaraz się stąd zabieramy. A, macie rację. Ja też będę wyjeżdżać. Będę szukać jakiegoś zlecenia, może po drodze. Znasz jakieś dobre miejsce, gdzie mogłabym się zaopatrzyć w taki łuk? Eridance Crossing ma nie najgorsze. Wolę na razie tam nie jechać. Można powiedzieć, że nie dogadałam się z... W księstwie Kruka mają też dobre, ale to głównie kusze. O. No albo w czystej teorii, jak chcesz unikać ziemi elfickich, możesz jeszcze spróbować w Jonczal. Ale to daleko. Jączal. No nic. Dziękuję ci bardzo. To było naprawdę miłe doświadczenie. Traumatyzujące, ale miłe. To też, ale chodziło mi o to, że dało mi sporo do myślenia. Tak. Nigdy nie wołać wielkiej modliszki brzydulom. Niech wasze smoki prowadzą was, gdzie powinniście się pojawić. Ciebie również. I ciebie. Ciebie również. Bywaj.
Bywajcie. No i jak? Co teraz? Dobre pytanie. Myślę, że możemy wyjeżdżać z powrotem do Talangbardu. Lloyd, udało się zrobić to, co chciałeś? Znajomego Terego nie było, więc A będzie? jego współpracownik powiedział mi, że około popołudnia. Właśnie, jaką mamy porę dnia? To wam nie zajęło dłużej niż godzinę. Czyli bardzo wczesno. Mhm. Chcecie sprawdzić na naturę? Tak. Ja bym chciała. Tak. To możecie sprawdzić wszyscy. Wszyscy rzucajcie tam 40 rzutów na naturę, ustalimy sobie godzinę. 16. 13. Aszan to progresywny. O, 15 i 1. Dobrze, no to sumując wasze rzuty, jest coś koło godziny 7. Lloyd, myszka ci wleciała w oko. Myszka, taka mała owocówka. Coś mi wpadło do oka. Intensywnie cerę sobie to oko. Kiedy odejmuję sobie rękę od oka, widzicie, że mam całe zaczerwienione. Osesek nie powinien wkładać paluchów w oko. Może dojść do infekcji. Zwłaszcza jak są brudne. Łatwo powiedzieć. W takim razie, co robimy? Ukharu proponuje zrobić zakupy na drogę, jedzenie i wyruszyć. Ukharu nie widzi, czy jest sens czekać 6 godzin na tego jego mościa. W Haru zostało mi 17,5 sztuki złota. Ukharu ma 12. A ja mam tyle. I widzicie, że Ruben wyciąga z sakiewki po prostu 1 sztukę złota w palcach. To jesteśmy na tej samej stronie. I też wyjmuję 1 monetę. Musimy zarobić. Swoją drogą, Lloydzie, dalej mam twoją monetę. A może ktoś wie, ile stąd do Talongardu drogę zajmie? No. To jest ze 2 dni, chłopie. Dziękować. 2 dni? To dużo. O. Wydawało mi się, że w tą stronę jechaliśmy krócej. Ale nie jechaliśmy tędy przez Timberwood. To też racja, Ukharu. Ukharu mówi, kupić zapasy, wyruszyć. No ale się szykuję znowu, że będziemy spali na wozie. Nie powinniśmy kupić tego koca? Nie mamy pieniędzy. Nie stać nas. Chodźmy po prostu poszukać sklepu, który sprzedaje jedzenie. Na razie kupmy jedzenie na drogę. Nie martwmy się innymi rzeczami. Nie za wiele by się nie zepsuło, jak ta kura. Chwila. Przecież Lars miał nam dać zaopatrzenie. Za to z nim poszliśmy. Ukharu myślał tutaj o broni albo pancerzu, nie o jedzeniu. Źle zrozumiał. Myślę, że w takim bądź razie powinniśmy go złapać, zanim wyjedzie. To zaprowadzę was. I Nel prowadzi ich do domu Karlin. Dobrze, no to idziemy za nami. Idziemy za Nel. Mhm. No dobrze, doszliście tam. Lars zaczyna pakować swoje rzeczy. Widzicie cały czas tą głowę modliszki olbrzymiej z brakującym jednym okiem, trochę podpalona. No, szybko się znowu widzimy. I to z tym walczyliście? Tak, Lloydzie. Tylko, że to nie była sama głowa. Miała jeszcze ciało. To chyba mówi samo przez siebie. Tak. W każdym razie przyszliśmy po zaopatrzenie
Głowa ogólnie ma tak z pół metra co najmniej. Zapatrzenia? A czego wam potrzeba? Wszystkiego. Jedzenia i kocy. Wystarczy jedzenie. Znaczy, Haru Może- mówi, co potrzebuje, nie to, co chce. Mam zimowe płaszcze z Thor Haller, ale wątpię, że wam się przydadzą. Mam trochę jeszcze elfickich chlebków. Mam O. trochę suszonych owoców. Elfickie chlebki mogą być. Mogą być elfickie chlebki. Zostały mi 2, więc mogę wam oddać. Jak wygląda ten płaszcz? Może nadałby się na prowizoryczny koc. Nie sądzę. Ale daj mi spojrzeć, sprawdzę w domku, co zostało. Dobrze, dziękuję ci. Wchodzi z powrotem do środka, zaczyna przeglądać rzeczy, otwierać szafki. W końcu znajduje materiał trochę cienki, ale zawsze. Tu mam lnianą narzutę, może wam się przyda. Jest w kolorze ciemnego błękitu. Myślę, że weźmiemy co dają. I wyciągam ręce. Tak jak się bierze materiał, tak jak dziecko się nosi, nie wiem. Po prostu obydwie ręce. Podaję ci. Macie tutaj Dziękuję. też te chlebki, macie tutaj trochę suszonych owoców. Czy to wszystko? Tak, domyślamy się, że wiele nie masz, więc też nie chcemy ci zabierać. Przygoda wzywa. Lepiej bym tego nie ujęła. Abyś mógł przeżyć ich jak najwięcej. Zgadza się. Myślę, że któregoś dnia się po prostu pomyla. Miejmy nadzieję, że nie. Oby twój smok pozwolił ci się pomylić więcej niż raz. Mój smok zawsze każe mi odkrywać. W takim bądź razie odkrywaj. No, myślę, że nie mamy się co ckliwie żegnać, więc Tak. Dziękujemy Żegnaj. bardzo. Dziękujemy. Niech wiatry i lata prowadzą cię. i ciebie również. No i wychodzimy. Byliście na werandzie A, właściwie. okej. Dobra, zapiszcie sobie te przedmioty, ci co mają duże torby. Tak, tak. Ja sobie zarzucam ten właśnie do dużej torby, ten materiał. Miejmy nadzieję, że Karolin nie oderwie mi głowy i nie skończy jak ta modliszka. Za to, że zabieramy jej materiały. A chlebki wrzucę do dużej torby. Ile? Ruwen, mógłbyś przechować dla mnie parę rzeczy, dopóki nie zaopatrzę się w torbę większą? Mogę służyć jako skrzynia albo szafa. Fantastycznie. I Nel podaje ci 6 kości do gry. Podaje ci manierkę Lloyda. Nie wiesz, co zawiera, ale nie pachnie dobrze. Podaje ci ząb tego stwora, z którym walczyliśmy na plaży. Znaczy na plaży, przy tej jaskini. Podaje ci order Księstwa Jelenia. Co jeszcze mamy? Co jeszcze wylosuje maszyna losująca? I podaje ci flakonik z perfumami. Dobrze. Ta narzuta jakiego koloru była? Ciemno-błękitnego? Tak. No, to trochę poprawia sobie ten plecak. Gdzie teraz? Czekamy na kolegę, czy wyruszamy? Haru by wyruszył. Czekaj, którego kolegę, bo trochę ich poznaliśmy w tym mieście. Kolegę Terego. Mam na myśli Kirtora. A, tego kolegę. Można zostawić list. Można zostawić. Haru by jeszcze pojechał po tego pirlota, żeby wziąć sobie na sztylet.
Ale to... Mieliśmy po kilku godzinach. Można zobaczyć wcześniej. To jeśli nadal będzie się ruszał... Lepiej nie. Bolał, Już raz nie posłuchaliśmy Larsa i Ruben. ale... Ruben prawie stracił życie dzięki temu, więc Co? Ale przeżyłem. Ledwo, ale przeżyłem. naprawdę chcesz igrać z losem po raz drugi? To pomysł Ukharu i wskazuje na niego Paru palcem. chciał tylko zobaczyć, jeśli będzie się dalej ruszać, to jedziemy dalej. Co się stało Ruvenowi? Nie minęło parę godzin Ukharu, zapewniam cię. Jedźmy. Będą jeszcze okazje, uwierz, zapolujemy sobie na potwory. Paru miałby sztylet. Ukharu, Będziesz mieć lepszy, masz już włócznie, Ukharu. jesteś jak cała zbrojownia. Oręża nigdy za wiele. Ojciec Ukharu tak mówił, zanim zginął. Po prostu jedźmy. Jedźmy do pani Krysi. Brakuje mi jej. A poza tym obiecałem jej taniec. Wystarczą nam te 2 chlebki? Ukharu by nie tańczył. Mamy 2 chlebki i suszone owoce. Przydałoby się jedynie zaopatrzyć w jakąś wodę albo... Ja mam półlitrowy bukłak. Mamy miód. Ja też mam bułkę. Właśnie, mamy miód. Lloyd, rzuć na wiedzę. Mhm. 9. To nic. Te chlebki są bardzo sycące, ale nie wiem, jakie są granice tego. Ukharu by zapolował na dzikie zwierzę po drodze. Możemy po drodze zapolować, tylko jak mówię... Ruben, ten miód pitny był naprawdę dobry. Ja wiem, rozumiem cię, bo sam go piłem. Może weźmiemy na drogę. Mam swój bukłak, ty masz swój bukłak. Ukharu przypomni o cenie. 1 złoto za 1 kufel to nie jest taka duża cena. To prawda. Mam jeszcze 17 sztuk. To nadal alkohol, Nel. Potrzebujemy czegoś, Ruben, starczy mi na 17 takich kufli. ale... Nel, ja nie wiedziałem, że ty jesteś taką imprezowniczką, że całą drogę chcesz pić tylko alkohol. Oj, tam od razu imprezowicz. Ruben i Nel niech pójdą po zakupy, a Ukharu zapakuje Shodoja i wóz. Niech tak będzie. W takim bądź razie Lloyd może pomóc Ukharu albo iść z nimi. spotkamy się przy bramie. Dokładnie. No ja idę oporządzić nasze wierzchowce. Powiedz mi tylko jeszcze, czy w tym mieście znajduje się jakaś studnia? Myślę, że tak. Tak, na pewno się znajduje. 1 bukłak na wszelki wypadek napełnijmy wodą. To napełnię swój. Dobrze. W takim bądź razie ja będę trzymał alkohol. Jak zawsze. Jak zawsze. No to idziemy najpierw w stronę studni, rozumiem. Zgadza się. Bo oberża i tak jest przy bramie. No, Pójdę z nimi, pomóc im nabrać wody. Lloydzie, odpowiadając na twoje pytanie. Nic się nie stało Ruvenowi. Po prostu... Pamiętaj na przyszłość, nie wyzywaj wielkich modliszek pilotów właściwie, od brzydkich. bo cię zaatakują. Tak, ale jestem zdrów jak ryba. Dzięki Larsowi. To prawda. Swoją drogą, mocno ci uderzył? Nie wiem, czy widziałaś kaszlenie krwią. Czy widać te dziury, które zrobiła ten atak? W jego ubraniu, a i owszem. No, wnioskując po tych dziurach, to... Chyba cię nie tylko drasnął. Tak.
Lars dał mu taką czerwoną miksturę, która w dużej ilości może być trująca, ale wyleczyła go, na to wygląda, praktycznie od razu. Zgadza się, powiem szczerze i tak się oblizuje Ruwen. Smakowało jak sok jagodowy. Szkoda tylko, że po 3 się umiera. Po 3? A nie tak powiedział Lars? Ale tak w całym swoim życiu? To już nie możesz się nigdy jej napić? Nie, w sensie musisz odczekać daną ilość czasu. Tak jak jest z roślinami trującymi, które w małej ilości cię leczą, ale w dużej cię zabiją. Coś takiego powiedział. W tych miksturach jest magia. Magia. A za dużo magii. Jest zabójcze, na to wychodzi. To by było dosyć niepraktyczne, gdyby dało się wypić tylko 3 takie mikstury w swoim życiu. To prawda. No, można powiedzieć, że to byłaby taka ostateczna karta do użycia. Cały czas rozmawiając idziemy do studni. Tak, rozumie się to oczywiście. Idąc, czy mijamy jakieś sklepy? Nie szczególnie, poza po prostu oberżą, a tym, w którym byliście już wcześniej. Idziecie na zachód. Przyspieszymy trochę kroku. Dobrze, zdobyliście tą wodę. Co dalej? Idziemy do oberży. Dobrze, jesteście w Albo oberży. nie, chwilka. Był ten sklep z miodem, prawda? Mamy już jeden słoik. No ale może w nim będzie miód pitny. Przypomnę wam, że te miody stały w oberży. Tak. Aha, no tak. Rzeczywiście. No to jesteśmy w oberży. No tak. No. Kobasa. Wracając, bo ścięło poprzednią część 4, to znaczy się. Kupowaliście kiełbasy. Ile tej kiełbasy? Jedną, tak. Jedną. Takie pento, czy taką pento. pojedynczą? Okej. Pojedynczą w sumie. Znaczy, czekaj, to są małe kiełbasy, czy to są takie... Duże. Okej. To myślę, że pojedynczo nam starczy. Czemu nie? Nie. Dobrze. Wy jecie. Mamy orka! No aha, Kupiliście pento za 2 sztuki złota, jesteście teraz na placu załadowani, już wyjeżdżacie z tego miasta. Czas się pożegnać z Timberwood. Timberwood. Tutaj ciasno się jedzie akurat powozem. Wspomnienia. Czy my wyjeżdżamy tą drogą, co jakby szliśmy rano z Larsem? Nie. Tą drugą. Dobra. Zupełnie inną. A, dobra, to jeszcze inną, dobra, mniejsza. Kierujecie się drogą zupełnie inną. Dobrze. Moi drodzy, spędziliście gdzieś około 1,5 dnia na dotarciu do Talonguardu. Do powrotu do tego majestatycznego, fantastycznego miasta. Zjedliście wszystkie zapasy, które mieliście ze sobą, więc proszę, żebyście se uaktualnili. Liczy się tutaj głównie jedzenie, jak i picie, bo nie robiliście zbyt wielu przystanków, jedynie jak jechaliście, to na sen się zmienialiście i jechaliście dalej. Czyli te chlebki zjedliśmy? Tak, Okej. wszystko zjedliście. Alkohol też mam odpisać? Nie musisz akurat, Ale wodę na pewno. na pewno. Więc i tak troszeczkę tej czegoś na pragnienie brakuje. Dobrze byłoby się napić jak najszybciej, jak dojedziecie. Z jedzeniem też przydałoby się coś znowu przekąsić. No niestety organizm tak działa, że jednak trzeba jeść. Niemniej jednak tutaj zrobimy sobie przerwę. I zapraszam na 4. część.